Przez ostatnie wersje mogliśmy oglądać historię osób powiązanych z pewnym przedszkolem znajdującym się w Fontaine, Instytutem Nartissenkreuz. Nagrałem już na ich temat jeden film, jednak mieliśmy wtedy mało informacji i większość z opowiedzianych przeze mnie tam rzeczy była teorią bądź domysłami. Teraz wraz z wersją 4.2 dostaliśmy finał historii Instytutu, dlatego w tym filmie skrócę, co takiego działo się w poszczególnych questach. Wszystkie wydarzenia opowiedziane będą chronologicznie, według ich wypuszczenia przez Mihoyo. Od razu mówię, że nie będę skupiać się nad wszystkimi wątkami, które się w tych questach pojawiły. Będę mówić tylko o tych najważniejszych. Przy okazji, większość nagrań w tym filmie pochodzi z kanału Noxys Gaming, dlatego link do niego znajdziecie w opisie. Aqueous Tidemarks. W questie tym spotykamy Virgila, który mówi nam o zaginionym skarbie Lilia Crucis, który ma być ukryty w podwodnych ruinach sekretnego stowarzyszenia Lilia Crucis Forum, których głównym planem było przejęcie władzy nad Fontaine. Osoby należące do niego miały mieć podobno więcej pieniędzy niż sam Morax i dlatego skarb ten był tak bardzo poszukiwany. Gdy jesteśmy już w tych ruinach, możemy zobaczyć tam na przykład Primal Constructy z Sumeru, czy tajemniczą ciecz z Dekazmu. Docierając do ogromnego pomieszczenia z niebędącym w stanie zginąć Ruin Graderem, Virgil zatrzaskuje za nami wrota, jednocześnie wyjawiając, że żadnego skarbu nie ma, a sam zabierze nasz majątek, po czym ucieka. Spoiler, zostaje zabity. Kiedy nie udaje nam się pokonać wspomnianego Ruin Gradera, Traveler postanowi ją rozbić szkło, przez które do pomieszczenia wylewa się woda, a nam udaje się uciec. Jednak kiedy wracamy do miejsca, znajdujemy książkę, która teleportuje nas do tajemniczego pomieszczenia, w którym znaleźć można okrągły stół, a nad nim urządzenie przypominające zegar. Ancient Colors. Na samym początku questa znajdujemy Eremitów, którzy próbują siłą kupić malowidła od Meluzyny Mamer, która sprzedać ich nie chce. Z tego też powodu wspomnianych Eremitów odganiamy, a samej Mamerze oferujemy pomoc. Wtedy też dowiadujemy się o pewnej osobie, która odkupuje od Mamery obrazy za dosyć dużą sumę mory. Według Meluzyny osoba ta jest miła i przyjazna. Następnie wszyscy udajemy się do wioski Merusi. Kiedy docieramy do domu Mamery, spotykamy tam mechanicznego psa o imieniu Seymour. Mamery miała znaleźć go jednego dnia, kiedy szukała barwników do farb. Od tamtej pory miał u niej mieszkać i krytykować jej obrazy. W trakcie rozmowy dowiadujemy się także, że wspomniane wcześniej kolekcjoner sztuki odkupujący od Mamery malowidła nazywa się Jacob. Następnie oferujemy Mamerze pomoc w poszukiwaniu barwnika, a kiedy ta przygotowuje się do podróży, znajdujemy butelkę z czerwonym proszkiem, przez który Traveler zaczynają czuć się niedobrze. Kiedy w końcu wyruszamy, dowiadujemy się, że wspomniany barwnik otrzymuje się poprzez rozkruszenie pewnego czerwonego kryształu. Kiedy to robimy, Traveler ponownie dostaje zawrotów głowy. Po powrocie do domu Mamery spotykamy wspomnianych wcześniej Eremitów plądrujących to miejsce, a także tajemniczą osobę, która nazywa Seymoura małym wynalazkiem Aleina. Okazuje się nią być Jacob, wspomniany wcześniej kolekcjoner sztuki, który nie jest tak naprawdę zainteresowany obrazami Mamery, a barwnikiem, z którego tworzy farby. To także on wynajmuje Eremitów. Kiedy odmawiamy oddania mu zebranej rudy, ten nakazuje Eremitom walkę z nami, co uruchamia Seymoura, który przyrzeka ochronę swojej pani. Po jej zakończeniu, ponieważ oczywiście wygrywamy, Jacob razem z Eremitami uciekają, a Seymour psuje się. Także wtedy Mamer pokazuje nam swoje obrazy, które okazują się być jakby czerwonym blobem. Jednak kiedy Traveler dotykają jeden z obrazów, są w stanie odczytać, co on ukazuje. To bardzo cieszy Mamerę, która po raz pierwszy wspomina o pewnym ojcu. Wtedy też wydaje się z nim komunikować, jednak my nie jesteśmy w stanie nic usłyszeć. Mówi on jej, że można naprawić Seymoura przy użyciu tokenu, czyli przedmiotu, który towarzyszy Meluzynom od ich narodzin. Jest to dziwaczny mechaniczny komponent, wyglądający jak szczegółowo zapakowany cukierek z wrytymi w sobie runami. Kiedy Mamerę wkłada token w Seymoura, ten odżywa. Wtedy mówi, że nazywa się prototyp 4ACV07 i jego funkcje były w stanie hibernacji przez 1/7 razy 10 do potęgi 21 cykli zegarowych, aż do dzisiaj i dzięki temu może normalnie rozmawiać. Chwilę później miejsce ma trzęsienie ziemi, a ojciec mówi Mamerę, że zbliża się niebezpieczeństwo. Wtedy też w tym miejscu pojawiają się Rifshaudy. Po pomocy pozostałym Meluzynom spotykamy wcześniejszą grupę Eremitów,
którzy mówią nam, że Jacob nie zapłaci im za ich pracę, rzucił w nich workiem ziemniaków i wymamrotał coś w niezrozumiałym języku, co przywołało Rifthoundy. Kiedy cała grupa dociera do ciepłego miejsca, w którym znajduje się ogromny czerwony kryształ, spotykają Inquitius Baptista, którym okazuje się być sam Jacob. Nie jest on jednak członkiem Abyss Order, co sam nazywa ich prymitywami. Zaskakuje go także fakt, że nie wiemy, czym tak naprawdę jest ten czerwony barwnik i przypadkowo wyjawia, że jest to zaschnięta krew. Tłumaczy też, że niespecjalnie przywołał Rifthoundy. Były one skutkiem ubocznym aktywowanych przez niego tablic, co jednocześnie otworzyło przejście do świata bestii. Dochodzi do walki, jednak tuż przed nią Jacob wspomina coś o liberacji i formule świata. Wygrywamy, jednak Jacob zamyka Travelera w pewnego rodzaju barierze i ucieka przygotować do określonego czasu. Travelerowi pomaga wydostać się Breacher Primus, a Mamere prosi Travelera i Paimon, by ci zapozowali do obrazu. Po jego skończeniu Travelery dotykają go, co przynosi ich do dziwnego świata, w którym rozmawiają z Meluzyną, która okazuje się być wspomnianym przez Mamerę ojcem i przy okazji ogromną bestią, wewnątrz której szczątków się aktualnie znajdują, o imieniu Elnas. Mówi nam o tym, że dawno temu w jego ciele miała miejsce walka, w trakcie której doszło do ogromnego wybuchu. Pozostałości tego, co wybuchło, wbite zostały w jego szczątki, a z nich wyrosły meluzyny. Wyjawi nam także, abyśmy nie pozwolili na jego wskrzeszenie, do którego próbuje doprowadzić Jacob, ponieważ doszłoby wtedy do ogromnej katastrofy. Wyjawia też, że przywołany został do tego świata przez matkę. Bardzo mu się tu podobało, jednak po jakimś czasie zauważył, że przynosi jedynie ból i cierpienie. Kiedy wracamy do prawdziwego świata, kryzys wydaje się być zażegnany, a cała krew ponownie krzepnie. Także wtedy Seymour odkrywa, że stworzony został w celu ochrony swojej pani o imieniu Marianne. Nie wie, gdzie się ona aktualnie znajduje, ale wyczuwa, że musi dotrzeć do miejsca o nazwie Nartissenkreuz Ordo. Jeśli udamy się następnie do pomieszczenia z poprzedniego questa, pojawi się tam też Seymour, który mówi nam, że to miejsce to jest właśnie Nartissenkreuz Ordo. Anne of Nartissenkreuz. Na początku questa spotykamy Oceanid Anne, członkini Nartissenkreuz Adventure Team, która prosi nas o pomoc w pokonaniu złego smoka Narcisa i uratowaniu księżniczki Lyris. Travelera pasuje na rycerza, a Paimon na igiermka, po czym zaprowadza nas do miejsca o nazwie Anna Pausis. Tam spotykamy innych członków Nartissenkreuz Adventure Team: Petit Chow, Ala, Żaka, Kate i Mori. Wszyscy jednak są hydro-mimikami. Kiedy grupie po wielu przeszkodach udaje się w końcu wejść do wieży, w której mają siedzieć Nartissenkreuz i Lyris, mimikowi członkowie grupy poświęcają się, by Traveler, Paimon i Anne mogli dostać się na sam jej szczyt. Tam znajdują lustro, które okazuje się być portalem do pewnej biblioteki, której książki, według Anne, miały być niegdyś czytane przez wiele dzieci, którzy w ten sposób poznawali opowieści o dziednym rycerzu i złym smoku. Sama wieża, w której mają się znajdować, czasem była antycznym miastem If, czasem Arkadią, a czasem nawet złotą Hyperboreą. Grupa znajduje następnie święty miecz Nartissenkreuza, zielone pióro, święty miecz Jabberwocka, a wszystko zaczyna się zapętlać. Traveler w pewnym momencie zauważa, że ktoś bardzo nie chce, by ich przygoda się skończyła i usilnie próbuje powstrzymać ich przed finiszem. Kiedy udaje im się w końcu uciec z pętli, walczą ze złym smokiem Narcisem, który okazuje się być Oceanidem. A kiedy idą dalej przed siebie, znajdują pokój pełen pamiętników pewnej osoby, którą prawdopodobnie jest Basil Elton. Na samym końcu znajdują książkę z obrazkami, która teleportuje ich do prawdziwego Anna Pausis. Tam spotykają osobę o imieniu Marianne, która urządza z nimi przyjęcie. W pewnym momencie Anne zaczynają przepływać wspomnienia, a Marianne oznajmia, że księżniczki Lyris, którą szukają, tam nie ma. Traveler uświadamiają sobie wtedy, że wszystko, czego doświadczyli, było tylko elementem opowieści, natomiast to, co wydarzyło się od przejścia przez lustro, już było poza nią, ponieważ jej końcowe elementy nigdy nie zostały napisane.
To wszystko sprawia, że Anne przechodzi przez pewnego rodzaju kryzys, kiedy uświadamia sobie, że jest tylko elementem wspomnianej opowieści. Traveler zapewniają ją jednak, że sama jej umiejętność samodzielnego myślenia zaprzecza temu. Wszystko to denerwuje Mary Ann, która odsyła grupę poza Anapausis i całkowicie odgradza to miejsce od świata. Przed tym jednak mówi Ann, żeby ta wyruszyła zwiedzać świat i stała się kowalem własnego losu. Po całym tym wydarzeniu Traveler zapewnia Ann, że ta opowieść jeszcze się nie skończyła i z ich pomocą udaje się dotrzeć do jej końca. Jeśli w tym momencie pójdziemy do Narcissenkreuz Ordo, spotkamy tam Ann. Po rozmowie z nią Traveler dochodzi do wniosku, że Mary Ann z Anapausis musi być oceanidem, jeśli udało jej się stworzyć Ann. Jednak w momencie, kiedy obie się spotkały, Ann udało się oderwać spod jej kontroli i stać się swoim własnym bytem. Po rozmowie Ann przypomina sobie także wspomnienie pierwotnych wód. Nie wie jednak, czy pochodzi one z przeszłości, czy przyszłości. Następnie do grupy dołącza Seymour, który odkrywa dziwną więź między nim a Ann. Dochodzą także do wniosku, że Mary Ann, którą szuka Seymour, nie jest Mary Ann, która zamieszkuje Anapausis. Book of Esoteric Revelation. Traveler i Paimon spotykają meluzynę o imieniu Canotilla, która medytuje pod wodospadem. Nazywa ona Paimon tęczowym balonem, a Travelera dziwacznym człowiekiem. Tłumaczy się następnie, zwracając uwagę na to, że wzrok meluzyny działa inaczej niż wzrok ludzi i według niej Paimon jest jak balon unoszący się w powietrzu. Jednak jej sznurek ciągnie się w górę aż po samo niebo, natomiast Travelera widzi jako potwora, który jest w stanie pożreć cały świat jednym kąsem. Wspomina następnie o książce, którą niegdyś w tym miejscu zostawił pewien uczony. Zaprowadza nas ona następnie do miejsca, gdzie ta książka się znajduje. Na temat jej kontentu nagram osobny film, plus trochę o niej opowiedziałem w poprzednim filmie na temat Narcissenkreuz. Wspomnę natomiast o świecie, do którego trafimy po medytacji. Kiedy Traveler i Paimon pojawiają się po raz pierwszy, postanawiają poszukać Canotillę, która miała gdzieś w tym świecie być. Przy okazji odkrywają, że ma to być miejsce, gdzie nawet sweet flowers i mięta nie są w stanie urosnąć. Kiedy w końcu odnajdują Canotillę, mówi im ona, że dla niej to miejsce jest spokojnym i pięknym ogrodem, pełnym ogromnych drzew i kwiatów. Traveler i Paimon są natomiast w szoku, ponieważ zobaczyli, jak Rifthound zamienia się w normalnego psa. Wtedy też opuszczają to miejsce. Unfinished Comedy. Kiedy jesteśmy w twierdzy Meropidy, spotykamy dziewczynkę Lanoir, którą opiekuje się inne dziecko o imieniu Caterpillar. Chce on, by Lanoir wydostała się na zewnątrz do rodziny, ponieważ ani razu nie widziała słońca. Dla zdrowia mojego i waszego pominę cały plot ze strażnikami. Kiedy udaje nam się wyjść po raz pierwszy, Cater ujawnia, że jest tak naprawdę Hilicherem, będącym w stanie przybrać ludzką formę. Kiedy wracamy do twierdzy, mówi nam, że znajduje się w tym miejscu od ponad 400 lat, a także to, że należał do organizacji o nazwie Narcissenkreuz Ordo. Jego mistrz, który miał mieć na imię Narcissenkreuz, przewidział, że na świat ten nadciągnie apokalipsa i uznał, że jest w stanie ją powstrzymać. Plan jednak zawiódł, a Narcissenkreuz Ordo przestało istnieć. Sam Narcissenkreuz miał nauczyć także Cartera ludzkiej mowy i dać mu własny rozum. Według niego nigdy nie będzie w stanie być w pełni człowiekiem, jednak nie może przestać mimikować ludzkich zachowań. Kiedy udaje nam się w końcu opuścić twierdzę Meropidy, Cater na pożegnanie opowiada Lanoir bajkę o rybie, która poprosiła ucznia czarnoksiężnika, by ten wypuścił ją do oceanu, gdzie żyje jej rodzina. Uczeń odmówił, jednak następnego dnia nigdzie nie mógł wspomnianej ryby odnaleźć. Po tym Traveler i Paimon razem z Caterem udają się do Narcissenkreuz Ordo. Zauważy on, że z miejsca zniknęły narzędzia rytualne, jak i od dłuższego czasu nie był przeprowadzany rytuał rozpędzania. Opisuje nam także moment swojego powstania. Wspomina, że pierwszym głosem, który usłyszał po przebudzeniu się w tym ciele, był ten Narcissenkreuza, który mówił, że ciało jest jedynie muszlą, a nawet to Hilichurla jest w stanie posiąść świadomość. Cater nie jest jednak pewny, czy Narcissenkreuz go stworzył, a nawet uważa, że samo to słowo nie jest dobrym określeniem. Według niego tworzenie jest osiągnięciem bogów, jeśli tak możemy nazwać tych ponad nami. W założeniach Narcissenkreuza najważniejsza podczas tworzenia kogoś była natomiast imaginacja. Wspomina opowieść, gdzie potężny mag miał wyobrazić sobie własnego syna.
by uświadomić sobie następnie, że on sam jest stworem wyobraźni kogoś innego. Kater mówi nam także o nauczeniach mistrza, stosując zasady z antycznych dyktatów, które nazwał zrzeczeniem się ego. Uważał, że świadomość jednego jest przeszkodą, a przypadkowe otrzymanie wyżyn podczas poszukiwania własnej ścieżki gwarantuje przejście na ścieżkę zniszczenia. Ludzie mają nie być w stanie odnaleźć prawdy, ponieważ ciało ze świadomością filtruje wtedy poznany świat przez 5 zmysłów. Według Katera, Nartisenkreuz zbierał ludzkie wole i osobowości, jednak nie jest w stanie stwierdzić, po co mu one były. Na sam koniec wspomina o jednej z przyczyn upadku Nartisenkreuz Ordo, którą miała być walka pomiędzy Nartisenkreuzem a Alainem Guillotinem. W tym momencie dołączają do nas Anne i Seymour, z czego ten drugi od razu nastawia się negatywnie do Katera, przypominając sobie, że należy on do Nartisenkreuz Ordo. Uspokaja się jednak, gdy słyszy, że ten poddał się już wcześniej Travelerowi. Kater przypomina sobie, że Seymour miał chronić Mary Ann Guillotine, siostrę Alaina Guillotina. Wspomnienie to nie jest jednak jego, a należy do kogoś sprzed jego narodzin. Przytacza metaforę o słoniu, który w trakcie medytacji przypomina sobie swoje poprzednie życie. Pyta się następnie Anne, czy ta powiązana jest w jakiś sposób z Czerwoną Władczynią, tłumacząc następnie, że było to imię nadane Oceanit Lyris. Następnie na pytanie o to, czym jest dziwne urządzenie na suficie przypominające zegar, odpowiada, że jest to zegar zagłady, który odlicza czas do apokalipsy. Kiedy wskazówka dojdzie do północy, przepowiadana zagłada nadejdzie. Nartisenkreuz miał stworzyć to urządzenie i obliczyć czas do katastrofy, używając formuły świata. In the Wake of Narcissus. Kiedy Traveler i Paimon wracają do Nartisenkreuz Ordo, zastają Katera, Anne i Seymoura, próbujących ułożyć ich wspomnienia w pewną całość. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ duże rzeczy się ze sobą sprzecza. Kater przez to postanawia rozwiązać ich problemy drogą dedukcji. Na początek zadaje pytanie, kim jest Mary Ann z Anapausis? Po długich rozważaniach dochodzą do wniosku, że za wszystkim musi stać Oceanit, a wspomniana Mary Ann to tak naprawdę Lyris, która jako byt z czystej wody jest w stanie rozpuścić i ekstraktować ludzkie umysły. Jak wspomina Kater, to dzięki niej Nartisenkreuz Ordo było w stanie wyciągać ludzkie ego i stawać się przez to świętymi. Anne przypomina sobie wtedy o dziecięcym opowiadaniu, gdzie główna bohaterka, Liddell, miała zostać pomylona z służącą o imieniu Mary Ann, która jednak ani razu się w nim nie pojawiła. Z tego powodu przypuszcza, że Mary Ann z Anapausis tak naprawdę nigdy nie istniała, a jest jedynie wymysłem czyichś marzeń. Nie jest jednak pewna, skąd posiada te wspomnienia. Następnie Seymour mówi, że Oceanit Lyris była dyrektorką Instytutu Nartisenkreuz, czyli pewnego rodzaju przedszkola, do którego uczęszczali wspólnie Ellen Guillotine, Mary Ann, René i Jacob. Nie była zbytnio inteligentna, przez co większość pracy oddawała wicedyrektorce Instytutu. Jednak mimo wszystko bardzo dbała i troszczyła się o dzieci. Kiedy nastąpił kataklizm, nie potrafiła zrozumieć, co się dzieje i czemu dzieci ją opuściły. Legendy głosiły, że miała przez to wędrować bezczynnie po zatopionych ruinach Instytutu, tonąc w poczuciu winy. Seymour wspomina następnie o wyprawie, na którą wyruszył wraz z Mary Ann do wspomnianych ruin, gdzie odnaleźli Lyris pływającą w kółko. Nie wie on, co się działo dalej, a następnym razem w kronikach zapisana jest jako jeden z głównych członków Nartisenkreuz Ordo. Kiedy grupa spotyka się razem ponownie, dochodzą do wniosku, że Mary Ann, którą Seymour miał chronić, zginęła podczas incydentu w Elenasie, natomiast Mary Ann z Anapausis jest kimś zupełnie innym. Postanowił wtedy pójść do tamtego miejsca i się z nią skonfrontować. Kiedy jednak się tam dostają, spotykają Ala i Jacques'a, którzy przekazują im wiadomość od Mary Ann. Nie chcę słyszeć waszych historii. Wolę swoją własną wizję. Natomiast gdy dostają się na sam szczyt znajdującej się tam wieży, zauważają, że nie ma lustra, którego poprzednio użyli jako portalu. Z tego powodu wracają do Nartisenkreuz Ordo, gdzie Kater proponuje nowy plan, tym razem uwzględniający także pokonanie jego mistrza, Nartisenkreuza. Jak mówi, wszystko czego dokonał uważał za dobre dla ludzkości, ponieważ próbował ją w ten sposób uchronić przed obliczoną przez niego apokalipsą. Kiedy grupa pojawia się w regionie Morte, Caterpillar objaśnia, że znajdująca się w tym miejscu wieża wybudowana przez Nartisenkreuz Ordo nazywała się wieżą Ipsissimusa, z później zmienioną nazwą na wieżę Gestaltu. Miała ona wskazywać ideę organizacji. Rzeczy, które niegdyś zostały oddzielone,
muszą ponownie się połączyć, by ukazać swoją oryginalną, kompletną formę. Wyjawi następnie, że znalazł mapę ukazującą 4 pieczęci obliczone przy użyciu znaku chemicznego małżeństwa, a na jednym z miejsc wskazanych przez pieczęć wbudowana została wieża. Grupa jednak nie wchodzi do środka, a używa jej lokalizacji do znalezienia lokacji pozostałych 3 pieczęci, ortantów wspomnień, duszy i życzeń. Jak tłumaczy Caterpillar, Ordo było w stanie reprodukować 4 wymagane hipotetyczne substancje w tym materialnym świecie, bazując na ezoterycznych filozofach podziemnego królestwa i antycznego Fontaine. W ten sposób powstały 4 typy substancji: pamięć, pragnienie, dusza i persona. W mistycznej filozofii Narcissenkreuz Ordo świątynia to mikrokosmos uniwersum, członkowie organizacji zastępują bogów, a święty olej to wymierzona siła woli. Święty miecz, który poprzednio znaleźli Traveler, jest powodem, który może przeciąć wszystko. Kiedy jednak przychodzą na zaznaczone miejsca, zauważają, że ktoś już przed nimi tam był. W pewnym momencie Traveler i Paimon zostają porwani do wieży Ipsissimusa, a następnie przez otwór w dachu dostają się do Narcissenkreuz Ordo, gdzie spotykają Jacoba. Mówi im, że nie był w stanie dostać się do ortantu persony, ponieważ otworzyć ją można tylko przy użyciu łzy oceanida. Dlatego do tego potrzebował Anny. Tłumaczy następnie, czym jest formuła świata obliczona przez Nartissenkreuza. Świat ten nawiedzić ma druga powódź, która doprowadzi do katastrofy. Uratować może ją tylko wspomniany mistrz, używając świętego miecza do zebrania woli wszystkich Fontaine na kontynencie, a nawet z całej planety i zagarniając je do siebie. W ten sposób, kiedy pierwotny może powróci, a pożeracz wszystkich rzeczy, czyli Narwal, zakryje niebo, tylko on przetrwa, jednocześnie chroniąc wszystkie dusze przed zniszczeniem. Nartissenkreuz w ten sposób zdecydował się uchronić ludzkość przed zagładą, ponieważ uważał wszystkich ludzi za równych siebie. Według Jacoba siedzi on aktualnie głęboko pod Fontaine. Traveler odmawia pomocy Jacobowi, przez co między nimi dochodzi do walki. W jej trakcie do tego miejsca dostają się Cater, Anne i Seymour. Po swojej przegranej, Jacob zwraca się do Catera, zauważając, że ten nie przeszedł jeszcze swojej metamorfozy, zostając w swoim kokonie, i zastanawia się, czy może to być przez fakt, że za bardzo przyzwyczaił się do bycia gąsienicą. Widząc następnie, że Travelerowi udało się pozyskać święty miecz, nakazuje dotknięcia go przez Anne, co powoduje, że odzyskuje pełną moc. Następnie prosi ją, by ta wchłonęła jego wspomnienia, a Travelera, by oddali miecz Nartissenkreuzowi, który dzięki temu ocali świat. Anne jednak odmawia, jednocześnie mówiąc, że Jacob może i nie jest w końcu płaczkiem dzieciństwa, ale i tak wciąż nie jest godny wieczności. Przez to zauważa w niej część Lyris, która także miała odwrócić przyszłość i chciała jedynie powrócić do czasów Instytutu Nartissenkreuz, gdzie mogła oglądać jak dzieci bawią się w Nartissenkreuz Adventure Team. Kiedy Anne ponownie odrzuca jego prośbę, ten stwierdza, że wierzy w to, że René odnajdzie jego wolę w nowym świecie. Po tym wskazówka zegara zagłady na niego spada, zabijając go. Następnie grupa postanawia udać się na samo dno miejsca, w którym przebywać ma Nartissenkreuz. W pewnym momencie zatrzymują ich Clockwork Mecha. Seymour i Cater postanawiają ich powstrzymać, a Paimon, Traveler i Anne mają rozprawić się z Nartissenkreuzem. Znajdują ścieżkę prowadzącą do pierwotnego morza, gdzie go odnajdują. Nartissenkreuz chce, by Traveler oddali mu święty miecz, jednak ci odmawiają, co doprowadza do konfrontacji. Zauważa jednocześnie, że nie wszystkie warunki zostały spełnione, przez co nie będzie w stanie uratować całego świata. Oznajmia jednak, że zrobi co w jego mocy, by ocalić jak najwięcej istnień, nawet jeśli sam zapłacić ma za to życiem. Kiedy Nartissenkreuz zostaje przez nas pokonany, traci kontrolę nad pierwotnym morzem. Po długim namyśle zauważa, co przeoczył w kalkulacjach Travelera, których nazywa świadkiem wszystkiego, kronikarzem wszystkiego, projektantem wszystkiego. Jest w stanie wyczuć, że Traveler są w stanie bądź zatrzymali nadciągającą apokalipsę, zależnie od tego, czy wcześniej skończyło się Arkham Questa. Swoje czyny do tej pory uważa natomiast za pełne bólu i cierpienia, mimo tego, że nie kierował się samolubnością, a jedynie miłością do wszystkich ludzi. Wtedy zauważy też Anne, w której wyczuła w duszę Lyris i Marianne. Ta przebacza mu za to, co zrobił, i prosi, by wrócił razem z nimi do świata na górze. Następnie grupa pieczętuje przejście do pierwotnego morza, używając świętego miecza,
i wraca do Narcissenkreuz Ordo, gdzie spotykają Seymoura i Caterpillara. Po krótkiej rozmowie Narcissenkreuz oferuje pomoc w dostaniu się do Anapausis. Cater i Seymour postanawiają jednak opuścić grupę, uważając, że oni do tej opowieści nie należą i to jest zbyt prywatna sprawa. Wrócą jednak w momencie, gdy wszystko się rozwiąże. Gdy docierają do Anapausis, Mary Ann robi wszystko, by ci się do niej nie dostali. Jednak Ann, będąc częścią Mary Ann, także ma moc kontroli nad tym miejscem. Z pomocą jej i Travelera udaje im się złamać barierę oddzielającą prawdziwy Anapausis od świata. Mary Ann początkowo jest z tego mocno niezadowolona, jednak zmienia swoje nastawienie, gdy rozpoznaje w Narcissenkreuzie Renę. Jak mówi, nie jest w stanie wybaczyć Narcissenkreuzowi, jednak Renę to kompletnie inna historia. Kiedy zastanawia się, dlaczego do tego wszystkiego doszło, Ren odpowiada, że prawdopodobnie musiało się to stać przez Alaina, który cały czas wymagał od nich przedstawienia historii bohatera i złego smoka w kółko i w kółko. Ren oferuje następnie, by Ann połączyła się z Mary Ann, co następnie przy pomocy świętego miecza umożliwi odseparowanie osobowości Lyris i prawdziwej Mary Ann. Jednak Mary Ann z Anapausis odmawia, mówiąc, że chce w takiej formie zwiedzić świat, który René tak bardzo chciał uratować. W tym momencie święty miecz traci swoją moc, ponieważ jego rola w tej opowieści zakończyła się. Kiedy do grupy dołączają Caterpillar i Seymour, dziecięce formy Mary Ann i René przyjmują odpowiednio Ann i Narcissenkreuz. Razem z Caterem wspominają wtedy czasy dzieciństwa, a ten postanawia wznieść toast dla tych, którzy niegdyś byli ludźmi. René mówi wtedy, że jego moc się wyczerpuje i niedługo zniknie, jednak tuż przed tym wysłuchuje marzeń Catera i Ann. W międzyczasie Mary Ann, czyli połączone Lyris i prawdziwa Mary Ann, tłumaczy Travelerowi i Paimon, czemu opowieść, którą doświadczyli razem z Ann, była taka chaotyczna. Nigdy nie udało się jej dokończyć. Do grupy dołączają następnie pozostali, oczywiście bez René. Jednak Cater okłamuje Mary Ann, mówiąc jej, że ten po prostu poszedł odpocząć. Także wtedy Seymour rozpoznaje w Mary Ann swoją pani. Po wszystkim Seymour powraca spotkać się z Mamere, natomiast Caterpillar postanawia pójść własną ścieżką. Wiele osób uważałoby pewnie, że w ten sposób kończy się historia Instytutu Narcissenkreuz. Prawdę mówiąc też tak myślałem, jednak through the looking glass. W miejscach, gdzie znajdują się ortanty, można także znaleźć specjalne lustra, przez które przechodząc zdobywa się skrzynki. Jednak jeśli zrobisz to 6 razy, odblokuje się tam inne lustro ze słonecznikami po drugiej stronie. Kiedy przez nie przejdziesz, znajdziesz się w świecie, do którego możesz się dostać medytując przy książce odkrycia. Tam Traveler i Paimon spotykają Canotilę, bawiącą się z psem. Ta zdziwiona jest, że Paimon przyszła do tego miejsca, uważając, że do tej pory Traveler pojawił się tu sam. Pies mówi jej wtedy, tylko ona może go zrozumieć, że ma to miejsce opuścić i nigdy nie wracać. Wszyscy przeteleportowani są wtedy do miejsca, w którym znajduje się książka odkrycia. Canotilla wyznaje, że dla niej tamten świat wydaje się być o wiele lepszy. Według niej jest on pełen kwiatów z różnokolorowymi płatkami. Mówi też, jak pewnego dnia, medytując, podszedł do niej wspomniany wcześniej pies, ale zamiast zwykłego szczekania zaczęła rozumieć, co do niej mówi. Pursuit. Kiedy 2 dni później Traveler i Paimon wracają do tego miejsca, zauważają, że nigdzie nie ma Canotilli. Traveler postanawia przenieść się do świata z książki i mówi Paimon, by ta na nich zaczekała. Jednak kiedy się tam dostaje, odnajduje się w bibliotece, gdzie przybywa także Caterpillar. Ten nie wydaje się ich zbytnio pamiętać. Przypomina sobie jedynie imię Travelera i to, że razem zrobili jakieś rzeczy. Wtedy też znika. Chwilę później Traveler ponownie odnajduje Catera, a wszystko dzieje się na nowo. Zmienia się to w momencie, gdy obok Catera Traveler odnajduje też i wspomnianego wcześniej psa. Tym razem Traveler też jest w stanie go zrozumieć. Pies mówi do nich, żeby ten już nigdy wcześniej do tego miejsca nie wracał i odmawia odpowiedzi na pytania. Kiedy Traveler wraca do prawdziwego świata, Paimon odpowiada, że nie było ich tylko przez ułamek sekundy. Mijają 2 dni, po których Traveler ponownie przenosi się do tajemniczego świata. Tam od razu spotyka Canotillę, która nie chce z niego wyjść. Zaczyna wtedy biec przed siebie, a Traveler uświadamia sobie, że przed nim stoi wiele różnych wersji Canotilli. Jedne ich nie pamiętają,
Drugie wiedzą o nich bardzo dużo. Traveler następnie spotyka psa, którego prosi, by ten odesłał Konotilę z powrotem poza ten świat. Ten robi to jednocześnie mówiąc jej, by nigdy więcej tu nie wracała. W tym momencie Travelerowi udaje się porozmawiać z psem, który na pytanie o to, kim jest, odpowiada, że nie jest on ważny, a mistrzowie tego wyimaginowanego świata, którzy chcieli uratować prawdziwy świat, chociaż nie byli pewni, czy tego ratunku tak naprawdę potrzebuje. Sam pies ma być jedynie wspomnieniem, cieniem ich starego przyjaciela, którego próbowali uratować. Jak mówi, mimo tego, że nie udało im się go uratować, jest wdzięczny za ich przyjaźń. Następnie żegna się z Travelerem i odsyła ich poza ten świat, gdzie ten spotyka Paimon i Kanotilę, która obiecuje, że już nigdy nie pójdzie do tamtego miejsca. Jednak jeśli tam się wróci, można odnaleźć notatkę o tym, że Kater jest próbą wskrzeszenia przyjaciela René i Jacoba, Cartera. Happy Birthday. Paimon i Traveler proszeni są o pomoc przez Earnshawa, który mówi im, że Hilichurl uprowadził Lanoir. Kiedy udają się w pogoń, okazuje się jednak, że tym Hilichurlem jest Caterpillar. Nie może on jednak zmienić swojej formy. Kater dokończa wtedy bajkę, którą zaczął opowiadać Lanoir, gdy opuścili twierdzę Meropidy. Uczeń czarnoksiężnika opuścił swojego mistrza i wyruszył na poszukiwanie zaginionej ryby. Nigdy wcześniej nie widział jednak oceanu i nie wiedział, jak wygląda dom ryb. Przez to, gdy pytał się innych o drogę, ci wyśmiewali go. Gdy w końcu odnalazł ocean, spędził tam dużo czasu ucząc się nurkować, z każdym dniem płynąc coraz głębiej. W końcu udało mu się ją odnaleźć, gdy pływała wolno razem ze swoją rodziną. Przeprosił ją za to, że nie zaoferował jej pomocy, gdy ta jej potrzebowała. Ryba była jednak zdziwiona i odpowiedziała mu, że nie musi przepraszać, ponieważ nawet bez jego pomocy udało się jej odnaleźć swoją rodzinę. Mimo wszystko zostali najlepszymi przyjaciółmi. Po tym Caterpillar życzy Lanoir wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i opuszcza ją. To koniec tego długiego filmu. Kiedy zacząłem go pisać, nie spodziewałem się, że tyle on zajmie. W planach mam już kilka nowych skryptów, ale wyjdą, kiedy znajdę czas na research do nich i napisanie całego skryptu. Jeśli podobał wam się film, zostawcie lajka i suba. Nie zapomnijcie też o TikToku. A teraz trzymajcie się, cześć i wesołego nowego roku.